Czy władza może wpływać na ceny nieruchomości? Czy dotacje powodują wzrost cen nieruchomości, czy też może są korzystne dla kupujących? Dlaczego niektóre ustawy mogą wpływać na ceny gruntów i jedne rozwiązania mogą podbijać, a inne obniżać ceny mieszkań? I czy my wszyscy w związku z tym, chcąc kupić mieszkanie, zaczynamy wynosić się z dużych miast, z ich centrów? To ciekawe pytania i postaram się na nie odpowiedzieć na podstawie danych GUS, własnych obserwacji, raportów wielu instytucji śledzących rynek nieruchomości. W ogóle, jeżeli interesuje Ciebie zarabianie, inwestowanie w rynku nieruchomości, subskrybuj nasz kanał. Jeżeli chcesz poznać zmiany prawa, czy też zobaczyć te audycje z wykresami w takiej większej formie, zapraszam na stronę symen24.pl. Zapraszam również do sugerowania nam w komentarzach tematów nowych audycji, bo na przykład ta audycja jest również odpowiedzią właśnie na Wasze sugestie. A teraz przejdźmy do rzeczy i najpierw może zaczniemy od prezentacji map cenowych, tak zwanych indeksów cen nieruchomości. Podkreślam, to są indeksy cen nieruchomości, czyli nie ceny. Indeks to jest względna zmiana ceny wobec jakiegoś punktu liczona w walucie danego kraju i te wykresy, które Wam przedstawię w postaci map, będą autorstwa Eurostatu. Od razu z góry przepraszam za ich kolorystykę, bo chyba Eurostat nie przewidział, że gdzieś w Unii kiedyś będą spadki, więc wszystko jest w takich odcieniach jednej barwy, a moim zdaniem to, że gdzieś spada, powinno być zaznaczone wyraźnie innym kolorem niż to, że gdzieś rośnie, a już w ogóle absolutnym błędem jest według mnie pokazywanie w tej samej tonacji kolorystycznej spadków i wzrostów. To powinno się bardzo różnić. No ale cóż, korzystamy z tego, co dała nam Unia i jeżeli chodzi o te indeksy cen i od razu zwracam uwagę, że trzeba odróżnić indeks cen z inflacją od cen bez inflacji, z uwzględnieniem inflacji od cen bez inflacji, no bo to oczywiście jest różnica. To są przedstawione również ceny transakcyjne zebrane przez lokalne urzędy statystyczne i potem dostarczone do Eurostatu, który to przedstawił w takiej spójnej mapie. I co z tego wynika? Jeżeli spojrzycie się na wzrosty cen, no to pewnie zauważycie, że jeżeli porównamy Polskę i inne kraje do 2015 roku, sytuację tą, którą panowała pod koniec 2023, bo to są ostatnie dane Eurostatu, to Polska nie wyróżnia się jakoś specjalnie na tle krajów europejskich. Ale jeżeli już spojrzymy na te same indeksy po odjęciu inflacji oraz na przykład w okresie kwartał czwarty 2023 do trzeciego kwartału 2023 albo w ogóle rok 2023 jako całość, to zauważycie, że Polska nagle wychodzi niemal na czoło tej listy. I dlaczego tak się stało? No, odpowiedzią jest, moim zdaniem, istnienie programu Bezpieczny Kredyt 2%, który w ostatnich dwóch kwartałach 2023 dał polskim nieruchomościom mieszkaniowym ogromny, można powiedzieć to tak, dopalacz i dzięki temu te ceny nieruchomości po prostu zaczęły bardzo, bardzo rosnąć. No a wiadomo, że nieruchomości, czyli mieszkania, trzeba budować na jakichś gruntach i czy zaczęły rosnąć ceny ziemi? Okazuje się, że jednak tak. I tu opieram się nie tylko na własnym doświadczeniu, ale właśnie na danych zbieranych przez GUS, wynikających z raportów na przykład firmy Colliers albo z raportów PKO BP. To w końcu jeden z największych, czy chyba największy zresztą bank w Polsce, dysponujący wiedzą o ogromnej ilości transakcji. I co widzimy? Czy widzimy jakieś w ogóle prawidłowości? Tak, widzimy. Wzrost cen mieszkań pod zabudowę mieszkaniową to mniej więcej 20%,
około 20% wzrostu w porównaniu do 2022 roku. No trzeba powiedzieć, że ten 2022 nie był najlepszym rokiem do budownictwa. To także okres, kiedy deweloperzy robili kolejne zakupy do swoich banków ziemi. Także okres, kiedy już były zapowiedzi i właściwie one się materializują teraz, co do wejścia w życie przełożonego troszeczkę na sierpień 2024 nowego rozporządzenia dotyczącego na przykład projektowania budynków, które to rozporządzenie po prostu spowoduje, że na danej działce może się zdarzyć sytuacja, że będzie można wybudować mniejszą ilość metrów powierzchni użytkowej mieszkalnej, niż to sobie wyobrażał deweloper, rezerwując daną działkę. Warto też zwrócić uwagę, że oczywiście obrót ziemią koncentruje się głównie w terenach poza miastami, w tak zwanych na przykład powiatach ziemskich, czyli na wsiach, w miejscowościach pod miastami, a w tych takich powiatach miejskich i w miastach, w dużych aglomeracjach, licząc sztuki transakcji, to jest ich niewiele, ale dokładnie odwrotnie proporcjonalna jest ich wartość. I w związku z tym wysokie ceny transakcyjne działek spotykamy właśnie tam, gdzie jest mało transakcji, czyli w tych największych miastach. W dodatku trzeba powiedzieć, że rośnie też udział ceny gruntu w metrze kwadratowym powierzchni użytkowej mieszkania. Ten koszt rośnie i on już wynosi w niektórych miastach ponad 23, prawie 24%, to na przykład w Warszawie, około 14-15% w Łodzi, czyli taki mamy też trochę paradoks, chociaż niekoniecznie. Widzimy, że te grunty mocniejsze, większe znaczenie ich cena ma w mieście, które jest droższe, Warszawa, niż w mieście, które jest tańsze, czyli Łódź. No, to też wynika z tego, że po prostu w Łodzi widocznie parcie deweloperów na budowę jest mniejsze i mniejsze są możliwości nabywcze ludności. Jednak trzeba powiedzieć, że w miastach rośnie udział ceny gruntów w budowie mieszkania. Jak sobie radzą z tym deweloperzy, a w zasadzie jak sobie radzi z tym rynek, jak sobie radzą nabywcy? No bo przecież kieszeń nabywcy gdzieś tam ma dno. Nie ma takiego pojęcia, że kieszeń nabywcy nie ma dna. Pomagają z jednej strony nabywcom oczywiście te wspomniane wcześniej programy dopłat do kredytów. Był bezpieczny kredyt, teraz szykowany jest nowy. Zobaczymy, jak on wejdzie w życie i czy wejdzie w życie, ale też troszeczkę pomagają decyzje na przykład deweloperów, którzy widząc te wysokie ceny gruntów wpływające na finalną cenę sprzedaży mieszkań w centrach dużych miast, zaczynają szukać lokalizacji na obrzeżach miast, czy to w ich granicach, czy też troszeczkę pod ich granicami, byle był spełniony warunek dobrej komunikacji do centrum tego większego miasta. Ponadto deweloperzy zaczynają się interesować i chcieliby móc otrzymać grunty z Krajowego Zasobu Nieruchomości, ale tak szczerze mówiąc, te zasoby tego Krajowego Zasobu Nieruchomości mogą być moim zdaniem trochę przewartościowane ich docenianie, bo bardzo wiele tych zasobów znajduje się w miejscach, które są nadal nieatrakcyjne dla deweloperów. To znaczy są w złym położeniu i w miejscu, gdzie jest zła komunikacja. No a poza tym też trzeba pamiętać, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce wprowadzić i promować taki pomysł budownictwa społecznego, czynszowego, pomagać gminom, więc w sumie nie wiem, czy zechce dawać tę ziemię, czy też sprzedawać ziemię deweloperom, a jeżeli zechce, to na jakich zasadach. Oczywiście też starają się deweloperzy zabudowywać jakieś osiedla mieszkaniowe, budować na terenach po dawnych centrach handlowych, czy też po obecnie niepotrzebnych biurowcach,
Być może musimy się spodziewać jakichś konsolidacji między deweloperami, no bo to im też pozwoli lepiej zarządzać bankiem ziemi. Pamiętajmy też, że deweloper może w ramach budowy osiedla wejść w spółkę z właścicielem gruntów i wcale nie musi dokonać tego zakupu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wystarczy, że będzie miał prawo do dysponowania tym gruntem i jakąś odpowiednią umowę z właścicielem. W związku z tym koszty zakupu tej ziemi nie będą przez niego ponoszone na samym początku, co znakomicie mu ułatwia działalność i poprawia w ogóle ekonomię samej działalności, ekonomię przedsięwzięcia. Jednak ciągle też trwa walka, jak powiedziałem, z tymi warunkami technicznymi, czy też z ustawą, która wprowadziła obowiązek budowania 1,5 miejsca parkingowego na każde nowe mieszkanie. To są główne problemy deweloperów. Być może nastąpi nowelizacja ustaw, która pójdzie po ich myśli. Musimy też pamiętać o wpływie zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym, która weszła w życie we wrześniu 2023, ale ona wprowadza pojęcie planów ogólnych, ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, zmianę obszaru analizowanego, zwężenie tego obszaru, uniemożliwienie takiego rozszerzania obszaru analizowanego i poszukiwania podobnej zabudowy w odległości niemalże na granicy widnokręgu, co spowoduje, że mniej terenów w miejscach, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będzie mogło dostać dzisiaj decyzję o warunkach zabudowy, a w dodatku wkrótce mają zacząć obowiązywać przepisy dotyczące ogólnych planów i niemożliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy tam, gdzie takiego ogólnego planu nie będzie. To przypominam, od 1 stycznia 2026 takie przepisy będą obowiązywać, co może spowodować na przykład brak gruntów lub zmniejszenie podaży gruntów w jakimś miejscu, co może w przypadku braku reform dotyczących na przykład renty planistycznej, dotyczących podatków związanych z posiadaniem czy też opłat związanych z dzieleniem ziemi, doprowadzić do tego, że po prostu ta podaż będzie ograniczona, mniejsza, a ci, którzy mają tę ziemię, po prostu będą mogli żądać więcej. Jestem bardzo ciekaw, czy obecna władza wykaże się odwagą większą niż wszelkie poprzednie władze i zmieni nasze anachroniczne opłaty i podatki związane z posiadaniem i z obrotem ziemi. I tutaj chciałem przypomnieć Wam jedną z naszych poprzednich audycji, gdzie pokazywaliśmy zmiany w demografii, zmiany liczby ludności w odniesieniu do poszczególnych powiatów i to zarówno to, co dzieje się obecnie, jak i to, co jest przewidziane zgodnie z prognozami. I przypomnę Wam, że na tych mapach było wyraźnie widać, że ludność będzie generalnie w Polsce malała, ale te spadki najmniejsze, czy nawet możliwe przyrosty, mają według prognozy następować w powiatach położonych pod dużymi miastami i na przykład takie miasta jak Poznań, Białystok czy inne takie duże miasta mogą tracić na liczbie ludności na rzecz tych powiatów, które są wokół nich, a tak naprawdę moim zdaniem nawet niekoniecznie powiatów, tylko raczej to się powinno odnosić do gmin wokół tych miast, bo powiaty po prostu czasami bywają bardzo, bardzo duże powierzchniowo i czasami ta stolica województwa otoczona powiatem, który jest wokół niej, to od najdalszej gminy to jest na przykład 60 km do tego miasta i to raczej takich odległych lokalizacji nie będzie dotyczyło. Raczej należy się kierować tym, że będą się ludzie wynosili tam, gdzie jest dobra komunikacja, do tego dużego miasta, gdzie nadal mają pracę, ale z powodów
właśnie cen mieszkań, cen nieruchomości wynoszą się na obrzeża i trzeba powiedzieć, że Polska chyba nie jest jedynym takim krajem, bo taki ruch jest również obserwowany na przykład w bogatych Niemczech, gdzie wyraźnie w ostatnim czasie, mimo spadków cen mieszkań, wzrosło zainteresowanie budową nowych osiedli i kupowaniem nowych osiedli właśnie na tych peryferyjnych lokalizacjach, które jeszcze kilka lat temu były takim miejscem, gdzie nikt nie chciał mieszkać. Czyżby spełniała się prognoza tak zwanej miejskiej pętli śmierci, która sprowadza się do tego w uproszczeniu dużym i w takim trochę przekształceniu na warunki europejskie, że po prostu te centra biurowe trochę będą wymierać, centra handlowe będą wymierać, że ta stara zabudowa centrów będzie mało atrakcyjna, znowu z kolei, że nowi lokatorzy, nowi mieszkańcy do tych centrów nie bardzo będą się chcieli sprowadzać z uwagi na między innymi, nie tylko, między innymi wysoką cenę mieszkań żądaną obecnie przez właścicieli nieruchomości położonych w centrum i w związku z tym całe życie będzie się przenosiło na przedmieścia, a na tych dzielnicach takich obrzeżowych, w niektórych dzielnicach miast zaczyna się żyć całkiem dobrze, bo są sklepy, często lepsze zaopatrzenie sklepów, większa oferta takich sieci handlowych, czyli tańszej na przykład żywności, dostępna o krok od mieszkania niż w centrach, gdzie te po prostu sklepy nie bardzo mogą powstać. Są kina, są baseny, są ośrodki kultury, biblioteki, szkoły. Jest natomiast też sporo zieleni, są ścieżki rowerowe, jest rozwinięta rekreacja i w miarę dobry transport do centrum. Pytanie, czy ten kierunek nas czeka? Być może tak. A wracając do przedstawionych na początku map indeksów cen, to pewnie niektórzy, szczególnie ci, którzy chcą kupić mieszkania, chcieliby, aby Polska przestała być wśród liderów wzrostów. Pewnie zupełnie inaczej myślą ci, którzy mają mieszkanie do sprzedania. Kij ma dwa końce, ale zauważmy nawet to, że w tej chwili mamy paradoks, stagnację albo wręcz spadający najem, spadające czynsze, spadające zapotrzebowanie na najem mieszkań i jednocześnie ciągle jeszcze utrzymujące się wysokie ceny. Niektórzy liczą, że te ceny jeszcze urosną, bo liczą na program Mieszkanie na Start. Inni już zaczynają zaklepywać mieszkania, bojąc się, że Mieszkanie na Start podniesie im ceny. Jak będzie, zobaczymy. Z tych map w każdym razie wynika, że takim prawdziwym powodem wzrostu cen i wybicia się Polski do grupy liderów były właśnie programy pomocowe. I jeżeli tego programu zabraknie, to może paliwo dla dalszych wzrostów się powoli wyczerpywać. Nie mówię tutaj o tym, że rynek ma się załamać, zapaść i nastąpić jakiś kryzys, ale planując swoje strategie inwestycyjne, bierzcie pod uwagę to, że programy pomocowe mogą kiedyś się skończyć, a że ich wpływ na podbijanie cen nieruchomości był dość duży. Nie jest to jedyna rzecz, która podbija ceny nieruchomości, ale na tej mapie, która pokazuje indeksy cen mieszkań z uwzględnieniem wpływu inflacji, wyraźnie widać, że coś musiało się stać, że Polska nagle stała się liderem wzrostów. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany w prawie, subskrybuj nasz kanał, sugeruj nam propozycje nowych tematów i cóż, do usłyszenia, trzymajcie się, zarabiajcie na obrocie nieruchomościami.